Gelino, gelino, nel tam obdandio gelino, gelino. Stara gruzińska legenda głosi, że po stworzeniu świata Bóg postanowił podzielić ziemię między zamieszkujące ją narody. Gruzini zignorowali to jednak i rozpoczęli wielką ucztę, tak zwaną suprę, podczas której pili wino, przyjmowali gości i wychwalali dobroć Boga. W międzyczasie wszystkie ziemie zostały rozdane, a dla niefrasobliwych Gruzinów nie zostało już nic. Bóg dostrzegł jednak ich dobre usposobienie i postanowił się ulitować. Oddał im krainę, którą przeznaczył specjalnie dla siebie, jako miejsce odpoczynku po trudach stwarzania świata. Były to ziemie na miarę Boga, górzyste i zróżnicowane klimatycznie, z potężnymi drzewami i bujną roślinnością, pełne wielorakiej zwierzyny, ryb w potokach i rzek wpadających do bezkresnego morza, najpiękniejsze miejsce na naszej planecie. W swojej nieskończonej dobroci Pan Bóg podarował Gruzinom również Adżarię. Gelino, gelino, dedam tili deda savet gelino, 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 dedam tili deda savet gelino. Adżaria znajduje się na południowym zachodzie Gruzji. Zamieszkują ją Adżarowie. Ich ojczyzną są góry Małego Kaukazu, opadające w stronę wąskiej niziny Kachaberi nad Morzem Czarnym. Najwyższe szczyty gór wznoszą się tu ponad 3000 metrów nad poziom morza. Ukształtowanie terenu, osuwiska ziemi, lawiny, surowy klimat i dzikie zwierzęta to być może dobre miejsce odpoczynku dla Stwórcy, jednak trudne dla człowieka. Mieszkanie w tak surowych warunkach miało jednak w przeszłości swoje zalety. Tu zawsze można było ukryć się przed najazdami obcych i wrogich ludów, których w historii Gruzji nigdy nie brakowało. W niegościnne góry uciekano również przed upalnym i malarycznym klimatem wybrzeża Morza Czarnego. Z powodu gorącej wilgoci klimat nadmorskiego miasta Batumi był dawniej bardzo uciążliwy. Dlatego mieszkańcy opuszczali miasto latem i udawali się w góry, by pooddychać świeżym powietrzem. Acara metatnari zgwazeme ikrola kari Izgagdevi metamam dev sherad ginda gonji kamarine na 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 ni na na ni na ni na no na 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 ni na na ni na ni na no. Dziś nie ma już malarii, ale mieszkańcy wybrzeża nadal przyjeżdżają na drugi kraniec Adżarii, na zbocza łańcucha gór Arsjani, do wypoczynkowego miasteczka Beszumi, położonego prawie 2000 metrów nad poziomem morza. Życie w letniskowych chatach Beszumi rozpoczyna się latem, a kończy we wrześniu. Sezonowy jest tutaj sklep, sezonowe są rozrywki, sezonowe są znajomości i sezonowi są policjanci. Tutaj Adżarowie spędzają lato na zabawach, wyścigach konnych, wycieczkach po górach lub na wyprawach do średniowiecznego zamku Chichani. Beszumi położone jest wśród dziewiczej kaukaskiej przyrody, mineralnych wód i zdrowego, suchego powietrza gór Arsjani. To wschodnia granica Adżarii. Lasy porastają 60% terytorium regionu. Brakuje pastwisk. Dlatego od wiosny do jesieni w najwyższe regiony Małego Kaukazu udają się również mieszkańcy nisko położonych wsi. Wyruszają wypasać krowy na położonych wysoko w górach subalpejskich pastwiskach, tak zwanych jajlach. Mieszkają w chatach pasterskich, w
których przygotowują żywność, by przetrwać okres kolejnej zimy. Wiele adżarskich potraw powstaje na bazie krowiego mleka, przyprawianych kindzi, czyli kolendrą. Każda z gospodyń potrafi przygotować popularne i tradycyjne dania: kajmari, boranu i sinori. აჭარისთვის დამახასიათებელი კერძებია ძირითადად შინორი და აჭარული ბორანი. შინორი კეთდება Charakterystyczne dania adżari to głównie borano i sinori. Sinori robimy w domu. Przygotowujemy warstwę ciasta, trochę podsmażamy ją w piecu i kładziemy na talerze. Twaróg mieszamy z wodą i czosnkiem. Lekko namaczamy ciasto. Dodajemy twaróg i masło domowej roboty. Wszystko naturalne. Borano robi się ze splecionym serem, też domowym. Ser, który jest dość słony, moczymy w gotowanej wodzie przez jakiś czas. Mam nadzieję, że wszystkim będzie smakowało. Górskie miasteczko Beszumi oraz kaukaskie Jajle pustoszeją jesienią. Letnicy wracają nad Morze Czarne. Pasterze wędrują do swoich wsi. Beszumi i okoliczne pasterskie chaty znikną pod kilkumetrową warstwą śniegu. Życie odrodzi się wysoko w górach wraz z wiosną i kolejnym sezonem letnim. Na Jajle powrócą pasterze i adżarskie krowy. Po górach i lasach znów będą wędrować całe rodziny, a Beszumi wyłoni się spod śniegu niczym miasto z pradawnych legend. Droga z Beszumi na wybrzeże Morza Czarnego prowadzi przez przełęcz Goderdzi, położoną 2000 metrów nad poziomem morza. Dawniej było to miejsce niebezpieczne i niedostępne z powodu wysokich śniegów, nagłych lawin i mgieł. Zimą Goderdzi jest rajem dla turystów uprawiających sporty zimowe, a latem dla amatorów rowerów górskich, pieszych wycieczek i obserwacji rzadkich ptaków. Wśród gór kryją się rzadko odwiedzane jeziora, otoczone łąkami pełnymi różnorodnych kwiatów. Górska natura, dzikie zwierzęta i najeźdźcy jednoczyli ludzi w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Na rozszalałym morzu lub w nieprzyjaznym klimacie człowiek staje się w większym stopniu stróżem swego bliźniego. Krótko mówiąc, każdy adżarski dom to bezpieczna oaza. Z powodu dużych opadów śniegu do dzisiaj wejście do adżarskiego domu mieści się na pierwszym piętrze. Obok domów rosną pola kukurydzy, tytoniu, herbaty, ziemniaków, warzyw, drzewa owocowe i winorośl. Z kukurydzianej mąki adżarowie wypiekają chleb mczadi, który najlepiej smakuje z adżarskim serem. Działki otoczone są drewnianymi, ostro zakończonymi płotami, chroniącymi przed dzikimi zwierzętami. Nieodzownym elementem każdego gospodarstwa jest spichlerz, zwany nalija. Również ze względu na śnieg oraz gryzonie nalija stoi na wysokich palach. Współcześnie wiele adżarskich domów funkcjonuje jako gospodarstwa agroturystyczne. Można tu poznać tradycyjne życie i obyczaje rolników, a także skosztować regionalnych potraw. Dzisiaj, jak przed wiekami, gospodarze witają wędrowców rozgrzewającym kieliszkiem czaczy. Czacza zadbywa ღვინოს რო აკეთებს ქართველი კაცი შემდეგ Czacze robi się z tego, co pozostaje po tłoczeniu winogron na wino.
Właśnie te pozostałości nazywają się czacza. To jest produkcja bezodpadowa. Wyjmuje się wino z kwewrii, dodaje się wodę i po jakimś czasie fermentacji, jak czacza zejdzie na dno, można ją destylować. Kalisz glindros, igi medgrady dodam. Tabrzol glindros, isi całdam świdom. Kalisz glindros, igi medgrady dodam. Tabrzol glindros, isi całdam świdom. Windas tvalos, svatavas glavcimcimim. Windas tvalos, pednier tam gzauroba. Windas tvalos, pednier tam gzauroba. Da pednier, sorebistmis madloba. Gruzini zawsze walczyli odważnie o ziemię, które otrzymali od Stwórcy. Jednak w drugiej połowie XVI wieku wojska książąt gruzińskich musiały skapitulować przed potęgą Imperium Osmańskiego. Chrześcijańska Adżaria stała się wschodnią prowincją muzułmańskiego państwa. Adżarowie stawali się z czasem muzułmanami, ale długotrwała okupacja turecka pozostawiła ślady w ich gruzińskiej tożsamości. Żywili jednocześnie wrogie uczucia wobec sułtana i wobec chrześcijan. W Batumi stacjonował turecki garnizon wojskowy, jednak w górach rządzili gruzińscy derebejowie, panowie doliny z klanu Himsziaszwili. Ich polityka sprowadzała się do utrzymywania jak najszerszej autonomii wobec sułtana. W pierwszej połowie XIX wieku sułtan wysłał w góry Adżarii ekspedycję karną. 15 000 żołnierzy oblegało zamek Chichani. Bronił się na nim dzielnie derebej Selim Himsziaszwili. Po 2 miesiącach Turcy w końcu zajęli zamek i ścieli derebeja. Nie złamało to jednak poczucia niezależności wśród Adżarów. W roku 1836 niemiecki naukowiec i podróżnik Karl Koch pisał, że Adżarowie sami decydują, ile trybutu zapłacą sułtanowi. Gdy tureccy urzędnicy żądają więcej, Adżarowie dają im do zrozumienia, że sułtan powinien sam się pofatygować w góry, by wziąć różnicę. Toki Maczachela, Maczachlis chełbistwins არის symbolu imisatvis რომ აქ იყო ძალიან მიყურებული. Broń Maczachela to symbol Doliny Maczachela. Było to odległe miejsce, chociaż przechodził tędy szlak kupiecki. Świadczy o tym 6 zachowanych mostów z czasów królowej Tamary. Tam na górze była też cerkiew. Przez wiele lat dolina była atakowana przez tureckie gangi, które przechodziły z drugiej strony gór. Zmuszeni byliśmy wynaleźć lepszą broń dla ochrony przed wrogiem. Każdy musiał posiadać broń. Doszło do tego, że jakość naszej broni skałkowej zachwyciła nawet Turków. Przychodzili do nas i zamawiali broni Maczachela. To była pierwsza takiego rodzaju broń. Upamiętnia to pomnik stojący u wjazdu do naszej wsi. Dużo się mówi o pochodzeniu nazwy Maczachela. Po pierwsze, to nazwa doliny. Samo słowo Maczachela oznacza miejsce ukrywania się. Nie było tu dróg, a gęste lasy były miejscem, w którym łatwo było się schować. Później zaczęła się fabryczna produkcja broni i zaprzestano produkcji broni Maczachela. Żeby zachować tradycję naszych przodków, zacząłem produkcję pamiątek broni Maczachela i sprzedaję je albo daję je w prezencie. Legenda powiada, że ostatnią wioską, jaka przeciwstawiała się islamizacji, była wieś
Pirveli Maisi. Turcy nadali jej nazwę Sahoreti, czyli miejsce świń. Okoliczni mieszkańcy, świeżo upieczeni muzułmanie, oddawali mieszkańcom Sahoreti świnie, gdyż ze względów religijnych nie mogli ich już jeść. W Sahoreti przybyło bardzo dużo świń, a wśród nich krzątali się ostatni chrześcijanie Adżari. Zabytkowe adżarskie meczety z XIX wieku są wyjątkowym materialnym świadectwem tożsamości adżarskich muzułmanów. Meczety zbudowane są z drewna. To wyjątkowa, lokalna gruzińska tradycja. Ornament wykonano wysokiej klasy snycerką z adżarskimi motywami roślinnymi. Mieszkańców wsi Tago łączy z resztą Adżarii kolejka linowa z lat 80. XX wieku. Służy do transportu ludzi, towarów i zwierząt. Jadąc nad przełęczą rzeki Aczaris-Tschali, wagonik pokonuje odległość ponad 1,5 kilometra na wysokości 350 metrów. Kursuje do miasta Hulo, stolicy Górnej Adżarii. To podróż nad przepaścią i symboliczna podróż wewnątrz adżarskiej tożsamości. W Hulo znaczna część społeczności jest wyznania chrześcijańskiego, lecz większość mieszkańców Górnej Adżarii stanowią Gruzini wyznający sunnicki islam. Na 119 działających w Adżarii meczetów aż 77 znajduje się w regionie Hulo. Język, alfabet, więzy rodzinne to most, który łączy dzisiaj Adżarów ponad różnicami religijnymi. Turkom udało się narzucić islam Adżarom, ale nie udało się wytępić języka i alfabetu gruzińskiego, którym posługiwano się w domach. Zmieniła się religia, ale praca w polu pozostała taka sama, a przy pracy Adżarowie nadal śpiewali pieśni tradycyjną gruzińską polifonią. W drugiej połowie XIX wieku syn Derebeja, Szerib Himsziaszwili, walczył znów przeciw Turkom. Tym razem u boku wojsk rosyjskich. Adżaria wraz z całą Gruzją przeszła pod panowanie carskie. Do Adżarii powrócili chrześcijanie. W czasie tureckiej okupacji Adżarowie utracili część swych gruzińskich tradycji, na przykład tych związanych z uprawą winnej latorośli. Dookoła Batumi i w Dolnej Adżarii nie zachowała się ani jedna winnica. Czy jednak z gruzińskiej tożsamości można całkowicie wymazać wino? Przebywający w czasach tureckich w Adżarii wspomniany już podróżnik Karl Koch zauważył, że jeśli nie ma mułły w pobliżu, Adżarowie piją wino z przyjemnością. Mimo religijnych zakazów, wino zatem zawsze jakoś trafiało na adżarski stół. Według naukowców pierwotna uprawa wina pojawiła się w Gruzji już w VI tysiącleciu przed naszą erą. Gruzję uznaje się więc za światową kolebkę uprawy winnej latorośli. Wino uprawia się tu już 8000 lat. W początkach XX wieku nastąpiło odrodzenie kultury winiarskiej w Adżarii. Historycznie, jak i współcześnie najlepszymi terenami pod uprawę winorośli są dolina rzeki Aczaris-Tschali oraz podgórski region miasta Keda w Adżarii Dolnej.
აჭარა გამოირჩევა ისეთი ჯიშის ყურძნებით, როგორიც არის Adżaria jest słynna z takich gatunków winogron jak Czchaveri, Colikauri, Aladasturi, hodowanie których było charakterystyczne dla regionu przez wiele ამ wieków. ჯიშის ყურძნები ჩემს ზვარში W mojej winnicy większość winogron to szczepy Colikauri i Czchaveri, które hoduje się w mojej rodzinie od wielu lat. საგვარეულო ტერიტორიის Z adżarskich winogron robi się wino Colikauri i Czchaveri. W porównaniu z winogronami z innych regionów wyróżniają się one niższym poziomem cukru, czyli od 18 do 20%, kiedy w winogronach z Kachetii ta liczba dochodzi aż do 24%. ყურძნის ყურძენში შაქრიანობის Czchaveri to wyjątkowo górski gatunek winogron. Rośnie w górach Adżarii i Abchazji. Czasami może mieć do 23% cukru. Nie rośnie jednak na nizinach. არის გურის მაღალმთიანეთში და არის აფხაზეთის მაღალმთიანეთში. W winiarni Nodara Szerwaszidze produkuje się wino w drewnianych beczkach oraz w kwewri. Kwewri to tradycyjne gruzińskie ceramiczne naczynie do wytwarzania wina. Zakopuje się je w ziemi, by wino dojrzewało w chłodzie. Wino z ceramicznego naczynia nadaje winu gruzińskiemu szczególny smak. W przedtureckiej Adżarii wino na dużą skalę wytwarzano w klasztorach chrześcijańskich. W górnej Adżarii zdarzyła się rzecz wyjątkowa. Zachował się tu średniowieczny kościół kompleksu klasztornego Szalta. W skład kompleksu wchodzi współcześnie odbudowana kaplica oraz piwnica z kwewri. Kościół przetrwał, gdyż wzniesiono go w górach, a mieszkańcy sąsiedniej wioski, Kinczauri, trwali w wierze chrześcijańskiej bardzo długo. Dodatkowo kościół chroniły miejscowe gruzińskie legendy dotyczące pobytu w tym miejscu królowej Tamar. Według adżarskiej tradycji większość zachowanych średniowiecznych zabytków Adżaria zawdzięcza fundacji tej właśnie władczyni. Na tle innych regionów Gruzji Adżaria wyróżnia się też ilością zachowanych zabytkowych kamiennych mostów. Najpiękniejsze z nich łączą brzegi Aczariscali we wsiach Purtio, Dandalo, Mahunceti. Również ruiny wielu zamków świadczą o wysokim poziomie rozwoju regionu. Zamek Gwara zbudowano w VI wieku naszej ery, a rozbudowano w średniowieczu. Jego ruiny do dzisiaj stoją na wysokim wzgórzu w strategicznym skrzyżowaniu dwóch rzek. Rycerze z Gwary strzegli z murów zamku granic i szlaków kupieckich. Współcześnie gruzińscy muzułmanie i chrześcijanie żyją w Adżarii obok siebie i mówią tym samym językiem. Zachód i wschód, Europa i Azja żyją tutaj po sąsiedzku, często pod jednym dachem. Muzułmańscy rodzice mieszkają ze swoimi chrześcijańskimi dziećmi. W popularnej powieści Ali i Nino Ormianin Nahararian oznajmia gruzińskiej księżniczce Nino Kipiani, że most łączący wschód z zachodem nie istnieje. Nie jest nim nawet most miłości. Czy Adżaria jest takim mostem? Być może. Jednak mylił się Ormianin Nahararian. Nino naprawdę kochała swojego muzułmanina Alego Hana Shirvanshira, a Ali kocha swoją chrześcijankę Nino Kipiani. Adżarowie mieszkają w górach Małego Kaukazu oraz na wąskim wybrzeżu Morza Czarnego. Są pasterzami i rybakami. Wody spływające z gór do morza łączą te dwa różne od siebie światy.
Rzeki rzeźbią doliny, tworzą jeziora, napędzają turbiny elektrowni wodnych i opadają wodospadami, tworząc popularne miejsca odwiedzin turystów. Nazwa Adżaria pojawia się w źródłach pisanych od VII wieku naszej ery jako Acz-Ara. Jest to historyczna nazwa doliny, którą rzeźbi rzeka Aczaristzhali, czyli woda Acz-Ary. Wzdłuż rzeki Aczaristzhali prowadzi główna droga z gór Arsjani nad Morze Czarne. W średniowieczu była to jedna z odnóg szlaku jedwabnego, który czynił Gruzję zamożnym krajem. Współcześnie szlak ten przemierzają głównie miłośnicy sportów zimowych. Jadą w góry Arsjani, gdzie od listopada do kwietnia w kurorcie Goderdzi spada średnio od 6 do 7 metrów śniegu. W tym czasie rolnicy żyją z tego, co wyprodukowali w sezonie letnim. Kobiety przygotowują żywność, mężczyźni dbają o zwierzęta, a dzieci chodzą do szkoły. Drewniane, nieodśnieżane pasterskie chaty i domy letniskowe Beszumi uginają się i łamią pod naporem grubej warstwy śniegu. Zima w górach to czas wyczekiwania kolejnej wiosny, opróżniania spichlerzy i ziemianek oraz spotkań towarzyskich. Ci, którzy mogą, przenoszą się w ciepły i wilgotny klimat Morza Czarnego. Blisko wybrzeża Aczaristzhali łączy się z rzeką Czoroch. Tędy wraz z wiosennymi roztopami masy wody spływają w stronę Morza Czarnego i wąskiej niziny Kahaberi. Życiodajna woda i żar subtropikalnego słońca sprawiają, że roślinność staje się bujna i różnorodna. Na nizinie panują świetne warunki rozwoju dla prawie każdego rodzaju roślinności. Zafascynowani tym klimatem botanicy stworzyli 100 lat temu w pobliżu Batumi ogród botaniczny. Dzisiaj posiada on jedną z najliczniejszych na świecie kolekcji roślin z różnych zakątków naszego globu. Adżaria to jedyny region Gruzji, w którym góry schodzą prawie do samego morza. U podnóża gór i przy ujściu rzeki Czoroch do dzisiaj stoi wybudowany przez rzymskiego cesarza Dioklecjana fort Gonio Asparos. Wewnątrz twierdzy znajduje się grób, w którym według legendy pochowany został późniejszy święty apostoł Maciej. Natomiast historycznie pewne jest, że do Adżarii z dobrą nowiną przybył apostoł Andrzej. Dzięki jego działalności w Adżarii pojawili się jedni z pierwszych na świecie chrześcijan. Do dzisiaj święty Andrzej uznawany jest za założyciela prawosławnego kościoła gruzińskiego, a chrześcijaństwo za główny filar wznoszący gruzińską tożsamość. Fort chronił strategiczne miejsce krzyżowania się szlaków handlowych. Mijały go karawany i statki kupieckie wychodzące rzeką Czoroch na otwarte wody Morza Czarnego. Kupcy udawali się do Batumi, do greckiej kolonii Batys Limen. W XX wieku ludzkość wynalazła samoloty i podróżując przestaliśmy podziwiać świat od strony mórz i oceanów.
Od wieków to jednak wybrzeże i starożytne porty Morza Czarnego były bramą do Gruzji. Porty mają swoją własną tożsamość. Port to miejsce handlu ludzi o różnych, często odległych od siebie kulturach. Dlatego jest to miejsce zderzających się idei, ale i tolerancji dla nich. Uniwersalny język handlu może łączyć ludzi odległych od siebie pod każdym względem. W tym sensie miasto portowe to różnorodność i wolność. Dla przybyszów z zewnątrz porty są wizytówką, która ma wzbudzać podziw i uznanie dla kultury gospodarzy. Dlatego rozmach jest również wpisany w tożsamość Batumi, które od starożytności znajduje się na skrzyżowaniu kultur. Przybywając z głębi kontynentu, z gór, ludzie mogą tutaj na nowo przemyśleć, kim tak naprawdę są. Batumi otwiera mieszkańców Adżarii na bezkres marzeń, będąc jednocześnie syntezą morza i gór. Adżarska kultura kulinarna również zmienia się i poszerza o owoce morza i owoce słońca. Zaczniemy od tego, że adżarskie haczapuri zakorzenione jest w historii regionu. Kiedyś miało okrągły kształt, ale później przyjęło formę łódki z jajkiem w środku, co kojarzy się ze słońcem. Dowodzi to, jak długą ma historię. Adżarskie haczapuri ma kilka składników. Ciasto powinno być z mąki najwyższej jakości, plus woda, sól, cukier i drożdże. Dodajemy troszeczkę cukru, żeby ciasto wyszło bardziej chrupiące i miało czerwonawy kolor. Jeśli chodzi o nadzienie, to dajemy 2 rodzaje sera. Imeretyński i megrelski sulguni, jajko i trochę wody. Miesza się sery pół na pół i podaje w przygotowanym cieście w kształcie łódki. Jeszcze jeden ważny aspekt. Haczapuri należy piec w piecu opalanym drewnem, żeby dym w środku dodał naszemu haczapuri wędzony smak. Ale najważniejsze to lubić to, co robisz. Adżarskie haczapuri jest najsmaczniejsze na świecie. Batumi to trzecie co do wielkości miasto Gruzji ze 150 000 mieszkańców. We współczesnym mieście od wieków funkcjonuje port. Jest on bramą dla towarów jadących w głąb lądu, do Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii. Natomiast przez Batumi transportuje się na zachód ropę z Azerbejdżanu. Jeszcze w drugiej połowie XIX wieku Batumi było sennym rybackim miasteczkiem złożonym z 3 meczetów, bazaru i tureckiego garnizonu. W nędznych, głównie drewnianych chatach mieszkało 3000 ludzi. Teren dookoła miasta otaczały bagna tworzące się po roztopach. W roku 1878 Rosjanie odebrali zbrojnie Adżarię Imperium Osmańskiemu. Wielki międzynarodowy kapitał dostrzegł potencjał miasta i szansę na zyski. Gdy baron Alfons Rothschild sfinansował budowę kolei z Baku do Batumi, pierwsze transporty z ropą wjechały do miasta. Bracia sławnego Alfreda Nobla, Robert i Ludwik, zainwestowali w magazyny ropy, a potem w rurociąg. Willa braci Nobel do dzisiaj zachowała się przy ulicy Leselidze. Na początku XX wieku 26% światowej produkcji ropy przechodziło przez batumski port. Miasto błyskawicznie powiększało się. Przybywali nowi mieszkańcy, głównie chrześcijanie. Stare tureckie miasto nie miało solidnych domów dla rosyjskich zarządców i światowej elity. Batumi trzeba było zbudować od nowa. Przystąpiono do tego z rozmachem. Osuszono bagna, a nowe miasto zaprojektowano zgodnie z europejskim modelem architektoniczno-urbanistycznym. Wytyczono siatkę prostopadłych ulic i kwartały pod zabudowę. Fasady kamienic XIX-wiecznego miasta odzwierciedlają modną w ówczesnej Europie architekturę czasów Belle Époque. W
Wśród kamienic stoją świątynie, które ukazują różnorodność religijną i kulturową mieszkańców dawnego Batumi. Mieszkali tutaj Gruzini, Żydzi, Grecy, Ormianie, Azerowie, Rosjanie i Turcy. Zachowany do dzisiaj meczet Orta Jame jest najstarszą świątynią w mieście. Ornament kiści winogron dekoruje drzwi meczetu, przypominając o gruzińskiej tożsamości muzułmańskich Adżarów. Meczet stoi w sercu kwartału, w którym zewsząd unoszą się zapachy tureckiej kuchni. Dawna turecka historia miasta została wpisana w europejską i adżarską tożsamość. Ulice XIX-wiecznego miasta biegną w stronę morza. Morze Czarne jest najważniejszym punktem orientacyjnym Batumi. Wszystko w mieście zaczyna się i kończy nad morzem. Wszystko się nad morzem spotyka. თავარი იდეა ბულვარის შექმნისა გაჩნდა 1880. Pierwszy pomysł bulwaru powstał w 1881 roku. Tu, gdzie stoimy, było wtedy jeszcze morze. Brzeg był 250 metrów bliżej miasta. Był to początek lat 80. XIX wieku. Można zadać pytanie, skąd mamy w tym miejscu teraz tyle ziemi? Sama przyroda się do tego przyczyniła. Płynąca ze strony Turcji rzeka Czoroch przynosiła dużo kamieni i błota. Bulwar powstał z tych materiałów. Na początku bulwar miał niecały 1 hektar, a teraz ma 108 hektarów i ciągnie się 7 kilometrów do ulicy Lecha i Marii Kaczyńskich. Niedługo dobudujemy jeszcze kilometr i w końcu bulwar dojdzie do rzeki Czoroch. Słynny batumski bulwar zaprojektował francuski ogrodnik Michel Dalphond i jest on efektem rozmachu budowniczych XIX-wiecznego miasta. Wzdłuż bulwaru ciągnie się park. Znaleźć tutaj można modne restauracje i kawiarnie. Jak ongiś, tak i dzisiaj jest to arteria, na której koncentruje się życie nadmorskiego kurortu. Znajdująca się wzdłuż bulwaru współczesna architektura i sztuka uliczna są nowoczesną odsłoną tożsamości nadmorskiego Batumi. W sezonie letnim bulwar nigdy nie zasypia. W swych wędrówkach przyszliśmy wiele miast, wiele morzy, rzek, wiele gór wśród gwiazd, ale miasto, o którym śpiewamy dziś, milsze jest, bo z nim wiążą się nasze sny. Ale miasto, o którym śpiewamy dziś, milsze jest, bo z nim wiążą się nasze sny. Batumi, jak Batumi, herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczący świt, świadkiem był sześciach chwil. Batumi, herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczący świt, świadkiem był sześciach chwil. Batumi, Batumi, herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczący świt, świadkiem był sześciach chwil. Batumi, Batumi, herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczący świt, świadkiem był sześciach chwil. Batumi, Batumi, herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczący świt, świadkiem był sześciach chwil.
Wraz z przybyciem Rosjan Batumi zostało wplecione w dwudziestowieczne europejskie problemy i prądy ideowe. Wtedy narodziła się nowoczesna europejska tożsamość mieszkańców. Neoklasycystyczna architektura Batumi przypomina o greckich korzeniach miasta, czyli również o korzeniach europejskiej cywilizacji. Mieszkańcy Batumi czują się Europejczykami. Architektura eleganckiej piazzy w sercu Starego Miasta nawiązuje do placów i rynków miast europejskich. Mieszkańcy gromadzą się tutaj, spędzając czas w restauracjach, kawiarniach, barach oraz na wydarzeniach kulturalnych. Dookoła reprezentacyjnego placu europejskiego znajdują się XIX-wieczne gmachy ukazujące dawny splendor miasta zbudowanego na ropie. Od roku 2007 stoi tutaj również monumentalny pomnik kolchickiej księżniczki Medei, wnuczki boga słońca Heliosa. Pomnik autorstwa Dawida Chmaladze upamiętnia przystąpienie autonomicznej Republiki Adżarii do Zgromadzenia Regionów Europy. Dumna Medea trzyma w dłoni mityczne złote runo, symbolizujące skarby regionu. Oddaje je wraz ze swoim sercem Grekowi Jazonowi. Europa spełnia się w Batumi jako idea i jako marzenie o Europie. W XXI wieku Batumi otworzyło się na zglobalizowany świat i zagraniczne inwestycje. Budowane z rozmachem wysokościowce oraz 5-gwiazdkowe hotele są nową wizytówką miasta. Niczym rozpinane na wietrze historii kolejne żagle mają oderwać Batumi od Azji i poprowadzić je w stronę marzeń, w stronę zachodzącego słońca. Jazon i Medea wykradli złote runo i uciekli z Kolchidy do Grecji statkiem Argo. Flota króla Kolchidy Ajetesa ścigała parę kochanków przez niegościnne Morze Czarne. Czy mieszkańcy Petry widzieli z brzegu umykającą na zachód legendarną Argo? W Gruzji, magicznej krainie legend, wszystko jest możliwe. Starożytni kupcy greccy wierzyli, że płynąc z Europy do Kolchidy, podróżowali do krainy, w której rodzi się słońce. Ówczesna Kolchida to również współczesna Adżaria. Trochę później przybywający z Azji muzułmanie wierzyli, że na najpiękniejszej gruzińskiej ziemi rodzą się również najpiękniejsze kobiety. Podobno, gdy Bóg ponownie odwiedzi ziemię i sprawdzi, czy mimo wielkich trudów Gruzini nadal są tak gościnni jak przy stworzeniu świata, to przybędzie właśnie ze wschodu, z krainy rodzącej słońce. A wtedy księżniczka Nino Kipiani, wielka miłość muzułmanina Alego, nadal będzie najpiękniejszą kobietą na świecie.